inne osoby bardzo ważne, chociaż kontakty, chociaż więzi nie były tak bliskie na pewno. No to był Jacek Kuroń, Karol Modzelewski. Ja ich poznaję później. Ja ich poznaję później, w czasie studiów, wtedy kiedy, jak wspominałem o tym, zakładam razem z Karolem ten klub polityczny, prawda, i w którym też uczestniczy stale Jacek, i zawsze miałem zresztą wrażenie, że oni się komunikują niejako poza mną, i miałem pewną taką nieufność z tym związaną. To znaczy, że są tu rzeczy dość istotne dla funkcjonowania tej instytucji, o których ja nie wiedziałem, to znaczy nie byłem nawet informowany. Było rzeczą oczywistą ich bliskość, o której zresztą ja wiedziałem, bo oni już byli, prawda, bo o ich bliskości wiedziałem. No w każdym razie oni stają mi się szalenie, to znaczy intelektualnie w jakimś sensie Karol był mi bliższy, Karol Modzelewski, dla którego miałem masę podziwu. Jacka nie potrafiłem jeszcze w owym czasie docenić. Nad jego obrazem taki za bardzo ciążył w moich oczach taki obraz takiego działacza, mówcy wiecowego, no, którego często sformułowania są zbyt radykalne, jak dla mojej potrzeby subtelnej analizy. Zbyt proste, zbyt radykalne. Później zacząłem się go bardzo cenić i się z nimi bardzo zaprzyjaźniłem, prawda. Później, no, później było wspólne więzienie, prawda. No. Następnie już nie było kontaktów. Ja, prawda, wyjechałem i były kontakty przez telefon, prawda, z Jackiem, i później już po powrocie, prawda, już po powrocie z Jackiem, który został ministrem, później był kandydatem w wyborach prezydenckich i tak, i widziałem jego degradację, jeżeli chodzi o zdrowie, i jego pogłębiającą się z tym związaną też izolację pewną polityczną i taką radykalizację poglądów, która też z tym była związana. On powracał do swoich korzeni lewicowych bardzo i potępiał własną biografię, to znaczy to, co zrobił jako minister, to, co zrobił po 1989 roku, w jakimś sensie potępiał, włącznie z formułą, która stała się sławna i którą się posługiwał w latach 90. To znaczy, że gdybym żył w normalnym państwie demokratycznym, rozwiniętym, to bym był socjaldemokratą, czy socjalistą, nie pamiętam dokładnie, jak powiedział. Ale my musimy dopiero zbudować kapitalizm. Wobec tego to jest też rola, którą sobie przypisywał. I on miał pełną tego świadomość, to znaczy Mazowiecki mu zaproponował ministerstwo, prawda, tam spraw społecznych, nie pamiętam kto, i pracy, i opieki społecznej, nie pamiętam jak się ono wówczas dokładnie nazywało. No, w każdym razie on mówi, że miałem mieć od opieki społecznej, miałem być ministrem od zatrudnienia, a zostałem ministrem od bezrobocia i ministrem od biedy społecznej, prawda, tak gorzko mówił. I że on nie powinien był w żadnym wypadku wyrzekać się swojej linii takiej, można powiedzieć, lewicowej i utożsamiania się, można powiedzieć, z tymi, z którymi utożsamiał jako człowiek lewicy, to znaczy no, z ludźmi pracującymi, z ludźmi, którzy ponosili poważne koszty transformacji, to nie ulega wątpliwości. Ale on w jakimś sensie zaprzeczał, moim zdaniem, niesłusznie i krzywdził sam siebie, swoją biografię, dlatego że on odegrał bardzo ważną rolę, chociaż nie mogę wykluczyć oczywiście, że gdyby został wybrany inny model rozwoju, to byśmy nie mieli tej teraz reakcji takiej nacjonalistyczno-populistycznej, prawda? Ale ja myślę, że taka reakcja była nie do uniknięcia. My to zresztą widzimy tę reakcję w rozwiniętych krajach Zachodu. Wybór Trumpa, Brexit Wielkiej Brytanii, prawda? Chociaż nie wygrała, ale jednak uzyskała ogromne poparcie Marine Le Pen, czyli skrajna prawica wywodząca się z petenizmu, prawda? I wszystkie kraje zachodnie, prawie, można po kolei przejść, wszędzie tego typu ideologie, ruchy pojawiały się.
No, ale oczywiście nie wszędzie panowały, to znaczy rządziły, no, tylko w Polsce i na Węgrzech, można powiedzieć. I nie wykluczam, że w momencie, w którym to mówię, Czechy zmierzają w tym samym kierunku, a niektóre elementy są w innych krajach naszego regionu. Wszystko jedno, w każdym razie prawda, counterfactual history, taka hipotetyczna historia może być tylko eksperymentem intelektualnym. My nigdy nie wiemy, jaka by była ta historia, gdyby pewne fakty przybrały inny charakter, gdyby właśnie czołowi również aktorzy wybrali inną drogę. Ja uważam, że Jacek odegrał wielką rolę.